W dzisiejszym odcinku zobaczymy przypomnienie o zoegzotyce Wrocław 18 lutego. Czy duży, wielki pająk dzisiaj ugryzie Tomka? Zaproszenie na zoegzotykę do Łodzi. Czy wielki robak zje pająka? Zaproszenie na wystawę pająków 3 marca do Łodzi. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj filmik specjalnie na życzenie moich widzów. Serdeczne pozdrowienia dla pani Agi. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj pajączka, który uważam, że jest niedoceniany przez hodowców w Polsce. Polska nazwa pająk czerwono-odwłokowy. A dlaczego tak się dzieje? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Kiedyś, dawno temu w Polsce nie było takiego wyboru pająków, jak jest teraz. Były parachybany, były genikulaty, no i wagansy. Z biegiem czasu było już tyle tych pająków, że ceny po prostu spadały i cena na przykład parachybany czy genikulaty wynosiła 10 zł za 1 DC. Także taką 5 DC, 6 DC pająka można już było kupić za 50-60 zł. To samo było właśnie też z wagansami. Bardzo duże rozmnożenia były w Polsce, one dawały duże kokony, no i ta cena poszła w dół. No i jakiegoś czasu osoby przestały go rozmnażać, hodowcy, a sami widzieliście na filmie, który zobaczyliście przed chwilą, że naprawdę jest to piękny pająk, którego warto mieć, który się naprawdę może podobać. No i na tą chwilę nie jest drogi jeszcze, ale już ceny idą w górę. Samiczkę taką 4DC można już nabyć na giełdach od 80 do 120 zł. Myślę, że jest to fajny pająk, którego każdy powinien mieć. Pająk, który to był mój chyba 4., jakiego kupiłem jako nieseks. Wtedy miał chyba pierwszego wagansa oczywiście. Wtedy miał jakieś 3,5 DC i kupiłem go za 20 zł. No ale oczywiście okazało się, że to był samiec. Później to już kupiłem sobie samiczki. No i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, już żeście widzieli, córeczkę, a później pokażę Wam jej mamusię. Kiedyś często mówiono, że w Polsce są same mieszańce, kundle, że są mieszane z innymi pająkami. Ja już teraz nie pamiętam, jakie to były pająki, ale no cały czas mówiono, że jedynie czysty wagans, jeżeli jest dorosły, powinien mieć karapax, cały czarny, bez tej obwódki mocnej, ewentualnie tak troszeczkę delikatnie, tą taką jasną obwódkę, ale generalnie powinien być cały czarny, z czerwonymi włoskami. Także czy teraz są czysto gatunkowe w Polsce, nie wiadomo. Jak to jest, sam nie wiem. Ja uważam, że moje pajączki są bardzo ładne. Sami żeście widzieli, że ten czarny jest piękny. Kolor czerwony odwłoka też jest super. Także myślę, że jeżeli faktycznie nie ma w Polsce czysto gatunkowych wagansów, to moje są bardzo ładne. Nie będę robił Wam żadnego opisu gatunkowego, ponieważ co strona to inaczej, różnie ludzie piszą, kopiuj wklej również. Ja mogę ze swojej strony tylko ewentualnie powiedzieć, że pająka trzymam w bardzo wilgotnym terrarium. Tam, gdzie ma kryjówkę, ma sucho, reszta terrarium jest wilgotna. Staram się, żeby nie przesuszać tego pająka. Oczywiście ma zawsze miseczkę z wodą. Temperatura w dzień to jakieś 28-29 stopni, ze spadkiem do 20, 19 to zależy. Wiadomo, wieczorem się nie grzeje, a temperatura uważam, że mam jakieś takie 19-20 stopni wieczorem. Także tyle, a tam jakieś szczegóły dotyczące tego pajączka to już tam sobie poszukacie.
Jestem ciekaw waszego zdania. Co myślicie na temat, żeby w ten sposób pokazać pająka, jaki ja zrobiłem? Przecież nie muszę robić tak jak inni. Może być to w oryginalny sposób. Dajcie mi znać w komentarzach, jak uważacie, że taka prezentacja pająka może być, czy byście coś zmienili, dodali lub usunęli. Jestem ciekaw waszego zdania, ponieważ przy montażu tego filmu naprawdę miałem dużo zabawy. No i co myślicie o tym pajączku? Czy faktycznie jest niedoceniany? Czy faktycznie jest brzydki? Jestem ciekaw waszego zdania. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. A teraz pokażę wam mamusię. Jeszcze jedna sprawa. Ostatnio oglądałem swoje filmy na komputerze i zobaczyłem, że tam nie ma żadnej informacji, że moje filmy są nagrywane w 4K. Także jeżeli masz taką możliwość, przełącz sobie na lepszą jakość obrazu, bo uważam, że generalnie pająki w tej jakości 4K naprawdę fajnie prezentują się. Teraz pokażę wam mamusię. Chciałbym was serdecznie zaprosić na moją grupę na Facebooku poświęconą Brachypelma i Gramostola, na mojego Instagrama, gdzie zobaczycie fajne zdjęcia znanych, lubianych, fajne zdjęcia pająków, również na TikToka, gdzie możecie zobaczyć filmy nigdzie indziej nie prezentowane. Teraz wam pokażę moją największą samicę, jaką mam. I tutaj taka śmieszna sytuacja wyszła, że jak zmieniłem kadr, wysiadł mi mikrofon. No i postanowiłem już nie nagrywać drugi raz, bo to byłoby bez sensu, jakoś tak sztucznie. Dlatego teraz tak pierwszy raz dogrywam głos. Jest to samica, która w dokumentach, jakie kupiłem, ma 17 lat. Ostatni raz liniała w lipcu 2002 roku. Dała mi kokon, jeden kokon. Był to bodajże 2 lata temu i miał około ponad 1200, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że na pewno 1200 sztuk było w kokonie. Ona ma prawie 8 dC w tym momencie. Jakoś ostatnio nie jem, może się szykuje do wylinki. Także teraz tu spróbuję wziąć na rękę przez szybę, bo do spokojnych nie należy. I wam pokażę, proszę bardzo, jaki to jest duży pająk. Po wylince naprawdę będzie cały czarny. Jest piękny jest. Niestety nie przygotowała się do tego filmu. Mówiłem jej, zrób wylinkę. Ona nie, swoje, dalej czeka. Teraz ją wyciągnąłem, włożę ją do pojemnika, bo była w tym terrarium takim tymczasowym. Jadę niedługo na giełdę i kupię jej ładne, duże terrarium. Terrarium powinno być minimum 30 na 30, to jest to minimum dla tego pająka. Ona lubi kopać. Powinno być też minimum 10 cm
podłoża. Jest to taki według mnie bardziej skryty pająk. Wychodzi tylko nocami, późnym wieczorem, nocą. W dzień raczej go się nie widuje. Naprawdę fajny, duży i to był pierwszy taki duży pająk, jakiego kupiłem. On wtedy był już dorosły, miał bodajże 9 lat, jak teraz pamiętam. Naprawdę duży pająk. No i teraz przekładam go do pojemnika. A, taka ciekawostka, jakbyście go chcieli zobaczyć na żywo, wybieram się na Zoegzotykę do Łodzi, gdzie będzie też wystawa pająków. No i też tam będzie prezentowany jako duży pająk. Z tego co się orientuję, na wystawie pająków będą fajne okazy, duże okazy. Także wszystkich gorąco zapraszam do wzięcia udziału w Zoegzotyce, no i obejrzenia dużej wystawy i naprawdę z dużymi pająkami. Na pewno wielu z Was powie, że no, ten pająk nie jest w ogóle podobny do Wagansa, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że będzie całkiem inny po wylince. On nie liniał 2 lata, a tylko chciałem go pokazać jako ciekawostkę, jakie one duże są, do jakich rozmiarów rosną. Także na pewno go zaprezentuję po wylince. Może gdzieś mam zdjęcia, ale naprawdę duży pająk. To by było na tyle. Jak tylko ten pająk wylinieje, obiecuję, że Wam go pokażę. Zobaczycie, jaki jest mega piękny. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Może wielu z Was zacznie inaczej patrzeć na tego pająka. Wiem, że na giełdach terrorystycznych o nich jest dużo, tylko po prostu one są takie szare, brzydkie, przed wylinkami. A dzisiaj mogliście zobaczyć, jak ten pająk wygląda po wylince. Także myślę, że fajny materiał. No i co? Do następnego, do zobaczenia. Cześć!